Dobry, witam w nowym odcinku. Jesteśmy w jakiejś fabryce, która przetwarza generalnie produkty mleczne. Nie wiem co to jest, byłam zdziwiona, co to może być za dziwny ładunek, ale się okazuje, że wieziemy chyba jakiś element linii produkcyjnej albo coś. Patrzcie, takie coś. Chyba to i to i to. No, to wygląda jakby kiedyś jakieś jogurty po tym chodziły. Albo coś. No dobra, otwieramy bok. Bo to jest ten dzień, kiedy ja się mega śpieszę. Chcę jak najszybciej Paryż przyjechać i później już będzie dobrze. Jak minę Paryż, będę szczęśliwa. Do roboty, jest piątek! Jeżeli zastanawialiście się kiedyś nad tym, żeby przejść do Eurowag, ale brakowało Wam motywacji, no to mam dla Was motywację tym razem. Z kodem Iwona 2025 200 euro na każdą zamówioną kartę paliwową Eurowag. Warunek jest taki, że w ciągu 3 miesięcy trzeba na nią zatankować 4000 litrów paliwa. No i wtedy 200 euro jest Wasze, a tych kart paliwowych możecie mieć dużo. Generalnie Eurowag jest genialny. Multitool transportowy. Jest wszystko. Po pierwsze, zniżki na paliwo, które można sobie negocjować. Po drugie, karty paliwowe mają najlepszą dostępną ochronę antykradzieżową. Po trzecie, opłaty drogowe podpięte do systemu, pod kartę. Po czwarte, zwrot VAT. Po piąte, telematyka. Po szóste, TMS. Po siódme, jest już też Office, oprogramowanie. Generalnie jest wszystko w Eurowagu, czego potrzebuje każda firma transportowa. Chociaż ja tak naprawdę uważam, że jeszcze więcej, bo poza tym, że wszystko ma się w jednym miejscu i zawsze to działa, to ma się jeszcze też aplikację. I biznes można trzymać w jednym ręku, dosłownie, i mieć dostęp do wszelkich najważniejszych informacji. A jak się jest kierowcą i właścicielem, tak jak ja, wszystkie karty paliwowe mam w swojej aplikacji. Dostęp do faktur, widzę co mam zapłacone i co mam niezapłacone, jaki jest termin płatności. No i idę sobie na stację i nie muszę pamiętać, jaki mam licznik, tylko po prostu aplikacją uruchamiam pompę i tankuję. Generalnie mega polecam. 15 000 stacji paliwowych w całej sieci akceptacji stacji i oczywiście tą kartą paliwową możecie też płacić na parkingach, na myjniach, na warsztatach. Do zobaczenia w Eurowag.
No więc słuchajcie, to jest teraz nasza trasa. Więc wytłumaczę Wam za chwilkę, o co chodzi, ale o to chodzi, że Paryż, no Paryż zawsze jest zakorkowany, ale będziemy walczyć. Zobaczymy, żeby tylko Paryż przyjechać, później jedziemy, widzicie, w kierunku tutaj Dijon, Lyonu. You need to go back in the same way you are coming, so you can turn around here or Okay. go back here. Okej, thank you. Bye. Bye! Więc widzicie, tutaj jedziemy na Frejus. Tutaj jest Frejus, tunel Frejus i wtedy na Turyn. I już właśnie w okolicy Bolonii. Tu się zrzucamy. Jak Wam powiem plan, to zrozumiecie. To zrozumiecie, czemu ja tak się spinałam? Muszę się obrobić ze wszystkich. Waga 22 tony, opadła ośka. Nie wiem, podniosłam. Muszę się trzymać czy nie, bo mam 4 tony. Jak widzicie, specjalnie załadowałam ten ciężki ładunek 4 tony na ciągnik, więc pierwszą naciągnącą oś powinno być idealnie. Jest idealnie, bo widzicie, teraz na przykład te zlewy były takie, że one były różne wagowo według mnie i akurat nie były źle załadowane, ale na pierwszej osi, czyli tutaj w całym przodzie miałam 5 ton, a naciągnący 10,5 tony. I to jest wszystko oczywiście w granicach normy, natomiast taka dysproporcja dosyć duża sprawia, że po prostu wzrasta spalanie. Więc teraz jak ja sobie załadowałam, to widzicie tak, że mam z przodu 5,5, a naciągnący mam 9,5. I to powinno być bardzo fajnie. Wiecie co? Wyjdę buty zmienić. Oj. Co jak co, ale w butach roboczych jechać długo to się jednak nie da. Ja nie dostałam karty. Hey, I don't have much. I didn't load the milk. I was loading the Italy. Et de ticket, vous avez un ticket? No, I don't have ticket. I was loading at the back. Taxi. Ale jak tak sobie myślę, jak sobie wspominam czasy, w sumie Sersa głównie, bo to tak najwięcej jeździłam gdzieś do jakichś takich firm francuskich, to sobie myślę, że te firmy francuskie mi się dobrze kojarzą generalnie. No, tutaj dbają o siebie. No dobrze, pokazuje nam. Później Wam opowiadam, teraz o chwilę odpocznę, ale później Wam opowiadam, jaki plan jest ambitny. A jest ambitny jak za starych czasów. 12. Będziemy jeść dopiero jak staniemy na pauce. Ale może jeśli zatrzymamy tylko do toalety, to chociaż pomidorki wezmę. Bo jedzenie tak naprawdę wczoraj zrobiłam wieczorem sobie. Coś tam sobie podsmażyłam. Ale już mi się nie chciało nagrywać. De Paris. Nie podoba mi się to, że zawsze kierowcy muszą chodzić tak daleko. Mikrofon podpięty. Ale z drugiej strony to dobrze dla kierowców, żeby się trochę przeszli. Więc fajnie i nie fajnie, ale jedziemy po kawę i do toalety w końcu. W końcu!
ostatecznie. Pokazuje mi nawigację 12 minut korką. Pewnie przejdzie w pół godziny ostatecznie, bo jest godzina 15, więc na pewno się to jeszcze zbuduje, ale opłacało się walczyć. Pewnie jakbym te 15 minut przerwy nie zrobiła sobie na kawę, to by było jeszcze lepiej, ale już nie przesadzajmy. Już nawet ja potrafię czasami odpuścić sobie na kawę. Ale głodna jestem teraz. A tego kawałka drogi w ogóle nie pamiętam, naciska. Coś ciekawe. Tyle jeszcze, a tego nie pamiętam. Ale widać po drodze, że jedziemy w kierunku Wersalu, co? Kierunek Wersal teraz. Słuchajcie, nie wiem o co chodzi, ale ja znowu jestem głodna. Tego co stanęłam na 10 godzin dosłownie i od razu jem. Mam takie coś tutaj, widzicie? Awokado. Całe awokado. Ja chyba jestem za bardzo głodna, żeby się już bawić. Ładne plasterki. Dziś nie jest czas na ładne plasterki. Dzisiaj był prawdziwy piątek transportowy. No dobrze, jeszcze jeden. Myślę, że zasłużyłam na jeszcze jeden. Szefowa pozwala. Pomidorków nie umyłam. Trudno. Nie będzie pomidorków. Raz, tak. I tak. I teraz takie coś jest. Teraz mogę żyć. Stanęłam na tyłach, więc cały czas tędy samochody jeżdżą, pomimo tego, że tam jest główny wyjazd. I to jest dobrze, dlatego że jak tutaj się cały czas coś będzie działo, to mi paliwa nie ukradną. Dobra. Patrzcie, jaka słodka lodówka. O, jeszcze ma tutaj takie coś. Ojejku. Ale słodkie, aż bym chciała ją kupić, ale po co mi takie? No całkiem niepotrzebne. Ale jakie słodkie. Jaka ta. I to jest za 38 euro. Nie, 39. Dobra. Wszystko wygląda ok. Zobaczmy z drugiej strony. Jakieś auto w nocy trąbiło. Ja się przestraszyłam, że może mnie okradają, ale nic nie było widać, żeby się coś działo. Tak? No dobrze. Niepocięte. Tak strategiczny, dobry punkt. Wszyscy tędy jeżdżą, więc mniej czasu ktoś ma na kradziejstwo. No dobrze, to się zwolniło w międzyczasie.
prawda planowałam robić tutaj pauzę, ale wiecie co, tak dobrze idzie, że to trzeba wykorzystać, bo też, wiecie, od północy jest zakaz we Francji. Jak ja bym zrobiła pauzę, to bym wjeżdżała do tunelu, tak powiedzmy, za 5, za 10, a granica z Włochami jest w środku tunelu, więc tak wiecie, to z Eurowagu. Karta Frejuszowa i chyba karta Eurowagu też jest potrzebna do tego, tak? Tak jest. Widzicie, tą kartę Frejusową wyrobiłam przez Eurowag, dzięki temu jest taniej. Nie mogę drukować. Merci, au revoir. I papierek też mi jest de facto niepotrzebny, bo to wszystko idzie do faktury zbiorczej, więc wszystko zbędne. Włączymy sobie tradycyjnie radio. 107. Vérité avec cet homme. No i proszę Państwa, witamy we Frejusie. Dwie nitki. I teraz jest, o ile pamiętam, ile? 60 na godzinę? 70. Cieszę z tej piosenki z tego względu, że jak ja byłam w gimnazjum, zaczęłam chodzić na dyskoteki, to cały czas z moją przyjaciółką Anitą słuchałyśmy Benny Benassi. To były takie, wiecie, piosenki dyskotekowe, to myśmy najbardziej balowały przy tym. Więc tak fajnie wjechać w sobotę w nocy do tunelu Frejus i słuchać takiej muzyki z lat rozpoczęcia dyskotekowania. Benvenuti al traforo del Frejus. Per la vostra sicurezza, il traforo è videosorvegliato. Bienvenue au tunnel du Frejus. Pour votre sécurité, le tunnel est placé sous vidéosurveillance. Welcome to the Frejus tunnel. For your safety, the tunnel is equipped with a video surveillance system. The compulsory distance is 150 meters. Two blue lights placed at regular intervals of 150 meters must separate your vehicle from the one traveling in front of you. Please respect the speed limits. Minimum 50, maximum 70 kilometers an hour. In case of emergency, stop to the right side and follow the safety instructions you were given at the toll bar. Always listen to the radio and have a nice trip. Koniec i zjeżdżamy na pauzę. Jest tutaj parking, tak? Gdzie my to sobie staniemy? Zobaczymy, gdzie się tutaj wcofać. Wjeżdżasz? Okej. Wiem, że było łatwiej jechać. No i pauza.
Ale patrzcie tu, jest 23:30. Praktycznie będziemy mieć pauzę, to będzie akurat taka godzina, że już nie będzie wolno jechać po Francji. Ale we Włoszech już można. To się nazywa planowanie. Wiecie, co sobie myślę? Że ja to od razu sobie pościelę łóżko. Bo później, jak w nocy, potem zostało jeszcze ile? 390 do celu. Pokazuje na 4 dojazd, więc na razie cały czas wszystko idzie dobrze. Zgodnie z planem, więc spora szansa na to, że rzeczywiście gdzieś tam o 5 pójdziemy spać. A wiecie, o 5 jak się staje, to po prostu prosto do łóżka. Kto mi zrobi ten makijaż? Będziemy dojeżdżać, to już będziemy zmywać makijaż. Chodź tu. Coś tu nie tak zrobiłam, ale to poprawimy. Tutaj już całą pościel zrzuciłam. Będzie gotowe. To już taki jest przedsmak. Wiecie czego? Jest to przedsmak spania o 5 rano. Jezus, przestraszyłam, że to pająk, bo to mucha. Ale to będzie piękne, o 5 rano dojechać i spać. To będzie piękne. A teraz odpoczywamy. Może na coś zjemy. Mam tutaj nawet, wiecie, jajka ugotowane. Tak wrzuciłam, bo dobrze stygły. Z tymi zostały. Co wam powiem, to wam powiem, ale pauzy, takie nocne, one zawsze za szybko się kończą. Dlaczego tak szybko? Już 46 minut, no kurde. Jeszcze trochę ubiorę, bo mi się zimno zrobiło. Czy ja powinnam spodnie założyć? Może wiesz, tak będzie za chwilkę. No dobrze. Kurczę, zakładam spodnie zimne. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście u mnie spodnie dresowe? Ja w sumie już dawno nie widziałam, bo takich nie miałam, ale sobie ostatnio kupiłam. Ja w ogóle ostatnio odkryłam Vinted. Dużo rzeczy kupiłam na Vinted. To koszulę super. Ale już mi się... Już się kupiłam. Na razie nic nie potrzebuję. Dobra, teraz startujemy. Patrzcie tu, do celu 21 km. Przejechane dzisiaj 8:49. No idealnie. Ja miejsca na tyle też generalnie lubię, bo zawsze mi się zdaje, że to jest mniejsze prawdopodobieństwo tego, że ktoś będzie chciał mnie obkraść. Więc idę się myć, idę spać. Ale to poszło... Boże, jak to poszło. Ale dzięki temu, że przyjechaliśmy tunel, dojechaliśmy tutaj. I teraz wystartujemy naprawdę ze świeżutkim czasem w poniedziałek rano na rozładunek, ale teraz to przede wszystkim do toalety i spać. Widzicie, co tutaj się dzieje? Generalnie to tutaj rano dostać kawę. To się trzeba pchać mocno. Mocno trzeba o nią walczyć. I wywalczyłam. Na tych stacjach południowych to oni naprawdę wiedzą, jak sprzedawać. Patrzcie, to jest wszystko. No po prostu, żeby człowiek nie odmówił, to zaraz widzi coś innego. I wszystko jest ładne. Albo taka pizza.
jest to, jeszcze są kubki. Jakby kubki do was nie przemówiły, to wciąż jest jeszcze więcej makaronu i przetworów. To są jeszcze pomidory i różne rodzaje makaronów. U siebie takie kubice. Jakby to jeszcze było mało, to tutaj dalej są jeszcze ciasteczka i alkohol. I makaron też może być ładnie zapakowany. Ładniej. I więcej ciastek. I głośnik też można z mikrofonem. Stacje benzynowe przy autostradzie latem, one się naprawdę zamieniają w jakieś takie miasteczka turystyczne. To jest tak strasznie dużo ludzi, że w toalecie, że dostać się do toalety to widzieliście, nie? Całe szczęście, że jest dużo, no ale i tak zazwyczaj schodzi to jakieś 5-10 minut, więc dzisiaj luz, ale jak ma się pauzę, no to powiem wam szczerze, że człowieka trochę nerwy biorą. Jak ma spędzić 15 minut tylko na to, żeby obrócić toaletę, a pauzę ma 45 minut. Ta jasność. Poszłam stamtąd, tam się też dzieje. A tu jest brama do życia ciężarówkowego. Tu jest Volvi. Gdybyśmy stali tyłem, to by mi słońce nie świeciło do kabiny, ale widzicie, nic się nie zwolniło. Tak to bym na tacho timerze choćby podskoczyła, żeby mi nie świeciło, ale no jest ciepło. Zobaczmy, czy w ogóle z tej strony nam nikt nie zrobił jakiegoś psikusa. Na przykład z paliwem. Nie zrobił. Z tej strony to by w sumie można było siedzieć, nie? Nawet nie śmierdzi. Mogłoby być. Ale muszę wam przyznać, że w lecie to ja nie ufam takim zestawom. Osobówka i przyczepa. Nie ufam. Przed myciem trzeba poczesać włosy. Ale mycie chyba dopiero, wiecie co, będzie, nie wiem kiedy. Tam się nie dostaniemy teraz. Wiedziałam, że są 2 prysznice, więc spoko, że jest się gdzie wykąpać. Natomiast trochę to pewnie potrwa. A ja przede wszystkim to sobie teraz odpocznę. Po tej stronie z cieniem nie ma takiej tragedii, wiecie? Ostatecznie jest sierpień. Czego się można spodziewać? Jesteśmy we Włoszech. To musi być gorąco. No i do takiej sytuacji też się trzeba przyzwyczaić w wakacje, że jakiś ktoś pod prąd jedzie, bo coś sobie pomyślał. Zawróci czy nie? Czy pojedzie pod prąd? Obstawiajcie. Się zdaje, że zawróci. Tak, tutaj zawraca. Całkowicie mierzy. Przedtem tego nie widziałam. Patrzcie, to jest policja też na stacji. Ej, patrzcie, leżę po prostu jak wąż, żeby tego przetrwać, a tu nagle zaczyna lać. Wybawienie! Tak jest. W sumie to tędy też mogę. Kierowca, żeby mi tam nie nalało. Co, tylko tyle? Kurczę, już myślałam, że się schłodzi. Żeby tylko gradu nie było. No nic, leżę dalej. Mam jeszcze jakąś tam robotę do porobienia papierową, ale jeszcze za gorąco. Jeszcze trochę się polenie. Gorąco. Jest tak strasznie gorąco, że odpaliłam auto i stwierdziłam, że mam to gdzieś. Włączyłam klimę i się chłodzę. Patrzcie. Jest 35 stopni. No masakra. Trochę auto pochodziło z tarczy. Teraz włączę klimę postojową. A to nie jest tak, że klima postojowa da radę schłodzić taki upał. Jeszcze szczególnie jak jest czarne auto. Chociaż szczerze powiedziawszy, jak jeździłam czerwonym, to nie widzę aż takiej wielkiej różnicy. No ale na pewno trochę bardziej się nagrzewa. Nie ma co oszukiwać. Na razie starczy postojowa. Jak już się tak schłodziło silnikiem. Widzicie? Taka ładna stacja. Ale ładna. W części dla
cywili to powiedzmy. Dla kierowców to już można powiedzieć, że ładne. Tylko nie do końca ładne. Jakby ktoś chciał mówić, że stacje są ładne. No są. Tylko że kamarki są brzydkie. Dobry, ale mam zachodzące słońce. Jestem tutaj. Wszystko popowiadam. Nie widzicie mnie pewnie. No, więc proszę Państwa, miałam rację, że nie przejeżdżać szybciej, jednak 8. Włochy to jest taki kraj, że rzeczywiście oni dopiero od 8 często zaczynają pracować, więc człowiek wiadomo, że nigdy nie wie, nie jest to zasada, bo są takie firmy, co wcześniej zaczynają, ale tak dobrze, że są, bo na Google było widać, że to jest jeszcze plac budowy, więc widać nowiutki magazyn. Oby poszło też dobrze i sprawnie. Znaczy to jest moment na śniadanie. Wygląda, że jest. Zobaczymy, ile mam podjazdu później pod kolejny ładunek. A w ogóle się zamelduję też, widzicie, że już jestem na załadunku, rozładunku. Zrobiłam taki check-in. Teraz w zasadzie będziemy mogli już wbić załadunek nasz kolejny. Tak to zrobimy. Więc generalnie weekend był taki, że było strasznie gorąco, więc tak w zasadzie leżałam jak wąż, żeby przetrwać ten upał, aż się w końcu wkurzyłam, odpaliłam Volviego i schłodziłam, ale to też dopiero tak naprawdę po południu, jak już było słońce takie troszeczkę bardziej pomarańczowe, to wtedy już to miało sens i później już Volvi pociągnął na klimatyzacji postojowej aż do wieczora, więc no ale generalnie to tak, wiecie, poszłam spać. Ja nie wiem, co ja sobie myślałam, że jak ja poszłam spać, to nie zasłoniłam szyberdachu. Nie wiem. W każdym razie tak zrobiłam i się szybko obudziłam, więc taka noc była, znaczy noc. Wiadomo, że w sumie stanęłam o 5, a takie oto było. Później dopiero. O, jeszcze już? Yeah, I'm coming. Pewnie już nie ma co czekać, bo inaczej wiadomo, trzeba będzie założyć który boczny.
Będziemy szukać, żeby to szybko poszło. Poszło pięknie, trzeba przyznać, i teraz to, co mnie lubię najbardziej, czyli papiery, ale te papiery dają pieniądze ostatecznie. Lubię, nie lubię, nikt nie pyta. Dobra, trzeba to zeskanować, zapisać, wysłać. Pieczątkę wbili, a na jednym nie wbili. No i dobrze, teraz jeszcze od razu to trzeba wysłać do księgowości, żeby mi też wystawili tą fakturę w ogóle. Jaki to był adres teraz? Szkoda mi czasu, ale muszę to załatwić od razu. Dobrze, poszło. W końcu możemy teraz wbijać adres kolejnego załadunku. No to jedziemy. Dobra, lecimy. To już tyle w tym odcinku. Poszło pięknie, patrzcie, 35 minut jestem rozładowana, złożona, dokumenty wysłane. To jeszcze nie koniec dokumentu, bo później muszę, wiecie, sprawdzić na zleceniu, na jaki adres wysłać te dokumenty z fakturą, w sensie. I później jeszcze wysłać fakturę i później jeszcze papier wysłać, jak wrócę, więc muszę kolejną kopertę zadresować, więc to jeszcze jest długa droga. Za to uwielbiam LKW, bo tej roboty tam nie mam. Kto tu tyle dzwoni? Halo? 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 Tu w górę. Tutaj sobie... Widzicie, 6 ton tylko ładunku, a wyszło spalanie 22,5. Dosyć dużo, ale to przez te góry. I przez to, że ja tak dosyć ostro jechałam. Ale to po to, żeby tutaj zdążyć być pierwsza. I cel spełniony. Osiągnięty. Wyszłam, przyjechaliśmy pierwsi, szybko się rozładowaliśmy i jedziemy już na kolejny ładunek. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Franz Zeitz, Ariel Karp, Alex Mici, DJ De Koning, Manuel Cerezoli, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Tosio Oki,